No cześć. Cześć, cześć. Papa. Pa. Witam wszystkich. Jestem na Kale Rachowej przed naszym blokiem. Siedzę sobie na przepięknym złamanym krześle, żebym się nie wywrócił. Krzesło się zepsuło. Zepsuliśmy je razem z Aną, ponieważ chciała się do mnie przytulić no i co? I przechyliła krzesło i się złamało. Zresztą ono tak wygląda, zobaczcie. Odchodzi z niego, tak? Bo to jest taki sztuczny jakiś sky, takie tanie po taniości to krzesło było. Because you work too much. Tak, pracowałem też za dużo robiąc filmy dla was na YouTube'a i spędzałem dużo czasu na tym krześle. Także wynieśliśmy je teraz przed blok. Trochę było śmiechu i zabawy jak to robiliśmy. Idziemy teraz na zakupy i to będzie dzisiaj taki specjalny odcinek, taki daily vlog, który chciałem zrobić jako specjalny film, więc zapraszam was serdecznie. Ona nie może się jeszcze uwolnić od krzesła. Papa. Dobra, idziemy na zakupy. Gdzie idziemy? Na plac, tak? Yes, na Piazza Rachowa. Piazza Rachowa, okej, let's go. Dalej prosto. Dalej prosto, jak w GPS-ie ona mówi, tak? Rymynic. Szukamy teraz jakiegoś bankomatu, żeby wypłacić pieniądze, bo potrzebujemy gotówki na zakupy na placu. I byliśmy w jednym, ale tam coś nie działał ten bankomat, nie mogliśmy wypłacić pieniędzy, więc musimy znaleźć następny. Idąc tutaj ulicą w stronę placu targowego, można spotkać wiele osób, które handlują na ulicy. Tutaj starsza pani sprzedaje jakieś pietruszki, koperek i tak dalej. Chce sobie dorobić pewnie jakieś emerytury czy renty i tak dalej. Oczywiście musi jechać karetka i przeszkadzać mi w nagrywaniu, bo jak żeby nie. Znaleźliśmy tutaj bankomat, z którego weźmiemy teraz jakąś gotówkę. O, jakiś znowu trąbi. Ja kiedyś mówiłem właśnie, że tutaj tak trąbią kierowcy. Coś niesamowitego. On chce tu akurat zaparkować i dlatego przez to trąbił na kogoś, kto stał na chodniku. O, tutaj bankomaty mają to do siebie, że dają drobne, tak, czyli mamy tak tam po 10, 5 lejów, tak wzięła ona taką gotówkę. Tutaj nie ma to jak są 5 złotówki, tu jest w banknocie, 5 lejów jest w banknocie i dziesiątki również. Tak wyglądają. Idziemy tam na drugą stronę, widać napis, mam nadzieję, Piazza Rachowa. No i będziemy robili zakupy, chcemy kupić jakieś warzywa i jajka. Byliśmy u pani, u której zawsze kupujemy mięso, w sensie tam kupowaliśmy kurczaka, gęś i mamy oczywiście jajka wiejskie. Idziemy dalej na zakupy. Zrobiliśmy zakupy na placu, tutaj będę w międzyczasie wam wyświetlał urywki, jak ten plac targowy wyglądał, ponieważ nagrywałem go z tak zwanej podpierdolki. Trochę się śmieję, bo nie chciałem, żeby ludzie widzieli, że ich tak bezczelnie nagrywam, więc takie wybiorę najlepsze momenty, żebyście nie widzieli mojej gadającej głowy w tym czasie jak idziemy. A idę teraz za mną do farmacji Atej. To jest taki sklep powiązany z apteką, w którym można zrobić zakupy, kupić jakieś ekologiczne produkty i tym podobne. Jest tam również apteka. My nie chcemy kupić teraz niczego takiego ekologicznego, po prostu potrzebujemy jakieś tam drobne rzeczy typu pasta do zębów, chusteczki nawilżane, takie duperele jak się to mówi. No i idziemy teraz właśnie tam do tej farmacji Atej i odezwę się do was później. Anna się śmieje, ponieważ jeszcze nigdy tak mało nie wydaliśmy pieniędzy w farmacji Atej. Tutaj dzieje się jakaś akcja, co oni tam robią? Coś wyjmują z ciężarówki. Wydaliśmy coś 40 lejów, także to jest faktycznie mało jak na ten sklep, ponieważ nie robiliśmy dużych zakupów, ale się tłuką, mniejku. No i co? I teraz zmierzamy do domu, ponieważ jesteśmy głodni. No i chcemy zjeść sobie zupę, którą gotowaliśmy już od rana. I później mamy zamiar iść jeszcze na spacer do parku. Jesteśmy w domu, wróciliśmy z zakupów. Chcemy zjeść teraz zupę. Anna ugotowała ją dzisiaj rano. To jest ciorba de łasę. Tak się nazywa? Jak? Tak. Także tak się nazywa zupa. Do tego mamy oczywiście ostre papryczki, tak zwane ardei jute. Ciekaw jestem, czy ta faktycznie jest taka ostra i muszę ją skosztować.
Na początku smakuje normalnie, nie smakuje jakby była ostra, ale zobaczymy później. Na razie jest taka słodka, bym powiedział. I zupa. Ciorba de łasy to jest taka zupa zrobiona na takich kościach wieprzowych. Tutaj w międzyczasie Wam pokażę jeszcze, jak ona wygląda, bo na razie to omawiam, jak ta zupa, z czego jest zrobiona i jak smakuje. Jest naprawdę bardzo dobra. Dodaliśmy do niej leusztan, czyli to jest, po polskiemu się to nazywa lubczyk. On daje takiego charakterystycznego smaku dla tej zupy oraz ta zupa jest zrobiona jeszcze z takiego borsz. Borsz, tak, Anna? Dobrze mówię, żebym znowu nie przeinaczył nazwy. Borsz to jest taki jakby zakwas, tak? Nie wiem, jak to nazwać. Taki coś podobne do naszego żurku, tylko troszkę się różni w smaku, tak? Także jakby ktoś chciał zrobić też żurek tutaj w Rumunii, a nie ma jakiejś alternatywy, no to może też użyć tego borszu, bo jest po prostu podobny trochę w smaku, chociaż nie wiem, zostawcie jakiś komentarz. Dobra, jemy tą zupę. Myślałem o tym, że pójdziemy na spacer, ale raczej może pod wieczór, ponieważ jest bardzo zimno, jak się okazało, wcale nie jest tak ciepło, mimo tego słońca, które jest na zewnątrz. No i ten vlog taki to będzie daily vlog z 2 dni, ponieważ dzisiaj coś jeszcze może nagram, albo i nie, zobaczymy. No i dopiero jeszcze w dniu jutrzejszym. Także teraz Anna tutaj sobie siądzie koło mnie i będzie ze mną jadła. No i życzę nam smacznego. Odpoczęliśmy sobie troszkę po obiedzie i wyszliśmy na spacer, żeby nie siedzieć jak takie dwa zgredy w domu. Trochę słońce świeci tam za mną, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać. No i idziemy się przejść, jeszcze nie wiem gdzie, ale tak po prostu się przejść, ponieważ jest słonecznie, tylko że jest duży, zimny wiatr i ta pogoda jest taka no zniechęcająca do jakichkolwiek spacerów. No ale tak jak już powiedziałem, żeby nie siedzieć tylko w domu, to idziemy teraz na spacer. Przeszliśmy właśnie koło Galerii Liberty Center. No i zmierzamy teraz tutaj między takimi osiedlami, bloki. Tutaj po prawej stronie ta galeria jest. No i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Anna tak do mnie mówi i teraz przyjęła się u nas taka tradycja do fika. I co to jest fika? Już pewnie mieliście okazję zobaczyć jeden z filmów, które udostępniłem na YouTubie z naszego pobytu w Szwecji, w Sztokholmie. Tam właśnie ludzie mówią na taką tradycję picia kawy fika i stąd się to wzięło i tak nam zostało. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście jakiegoś filmu z naszego pobytu w Szwecji, a będzie ich kilka, na pewno jeden już się pojawił w tym momencie, jak do Was mówię. Nie wiem, kiedy będą inne, czy już w zasadzie udostępniłem, czy jeszcze nie, ponieważ nagrywam teraz tego vloga tak spontanicznie w pierwszy weekend, który jesteśmy po powrocie ze Sztokholmu. Także tutaj gdzieś Wam udostępnię link do pierwszego z naszych filmów, kiedy byliśmy w Sztokholmie. Korzystając z okazji, jak tutaj spacerujemy, chciałem Wam trochę pokazać okolice. Przede mną sklep Shop and Go, gdzie można zrobić takie szybkie zakupy. To jest taka sieć tych sklepów Mega Image, tylko Shop and Go to jest troszkę taki mniejszy sklep. Tutaj po prawej stronie znajdują się takie bloki z czasów Ceausescu i komunizmu jeszcze chyba. Stare bloki. I okolica, którą idziemy, jest w sektorze 5. Przed chwilą pokazałem Wam bloki takie z epoki komunizmu i Ceausescu, a teraz zobaczcie tutaj taki nowy blok. A tam ktoś przechodzi sobie, jakaś dziewczyna. I to jest taki kontrast. W Bukareszcie jest dużo takich kontrastów, to znaczy są nowe bloki, stare i to wszystko jest tak wymieszane jedno koło drugiego, że naprawdę to jest takie coś nietypowego. Jak nie byliście w tym mieście, no to po prostu jak przyjedziecie tutaj kiedyś do Bukaresztu, to naprawdę możecie być zaskoczeni, jak to wygląda. Bukareszt, już wspominałem, nie jest pięknym miastem, są ładniejsze miasta, jeśli chodzi o Rumunię, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, to są naprawdę śliczne miasta,
Już nie mówię o tych takich małych miasteczkach jak Brasov, które są gdzieś tam w górach, tam też jest pięknie. No a Bukareszt to jest taki moloch, taka stolica, capital, jak się to mówi. Także no dobra, nie chcę narzekać na temat tego Bukaresztu. Jeszcze tutaj wam chcę pokazać, popatrzcie się. Akurat przechodzę koło fabryki Rom. Tutaj produkują takiego rodzaju czekolady tradycyjne z flagą rumuńską. Tu się znajduje fabryka, gdzie właśnie robią te czekoladki i takie batoniki. Natomiast po lewej stronie, po drugiej stronie ulicy, tutaj naprzeciwko tej fabryki czekolad Rom, znajduje się taka restauracja turecka. Bardzo dobre miejsce, mają naprawdę pyszne jedzenie. Turkish Classic Restaurant, tak się nazywa. I naprawdę wam polecam to miejsce. Można też zamawiać online, no i z dostawą do domu oczywiście. Ale unosi się zapach z tej restauracji tureckiej, taki zapach mięsa, takiej pieczonej jagnięciny, także naprawdę, mimo że zjedliśmy obiad, to zaczynam się robić głodny na nowo, jak czuję zapach tego jedzenia, które tam jest w tym miejscu. Idziemy teraz taką ulicą, gdzie tutaj już są nowe bloki. To jest właśnie to, o czym mówię, że Bukareszt to jest takie miasto kontrastów. Tam były stare jakieś, później taki nowy, nowoczesny blok, tutaj takie trochę nowsze, coś pomiędzy tym nowoczesnym blokiem a tamtymi starymi, także no naprawdę tutaj ciekawie to wygląda, ta cała architektura miasta. No nic, tutaj zmierzam teraz za mną. Będziemy przechodzić koło takiego szczególnego miejsca i jest to miejsce, w którym Anna pracuje. Zaraz wam pokażę z daleka. Sfilmuję tą instytucję publiczną, bo ona pracuje w takim publicznym miejscu i wam pokażę, co to jest i jak się nazywa, bo nazwy nie umiem niestety wymówić. O, chciałem wam jeszcze pokazać, popatrzcie się. Ten samochód zaparkował tak trochę na przejściu dla pieszych i oczywiście co? Dla tego kierowca BMW jest ostrzeżenie w postaci podniesionej wycieraczki do góry. Jestem teraz przed budynkiem, w którym pracuje właśnie Anna. Oczywiście dzisiaj ma wolne, jest weekend, ale no to jest miejsce, w którym Anna na co dzień pracuje. Tak się nazywa. To jest taki urząd, jak się to mówi? To jest taki urząd miasta, o, tak bym powiedział. Urząd miasta. Primăria Sectorului 5. Anna, chyba nie idziesz teraz do pracy, co? No, nie. Nie idziesz? Nie teraz. Nie teraz, okej. Zaraz obok tego urzędu miasta znajduje się stacja gazowa Rom Petrol i cena jest taka, jak widać. Czyli cena jest wysoka, stanowczo za wysoka. I pamiętam, jak jeszcze w lipcu zeszłego roku gaz w Rumunii kosztował 2,70 leja i już wtedy mi się wydawało, że jest drogo, ponieważ jak porównywałem do cen, jakie były w Polsce, gdzie były jakieś 30-40 groszy, nawet po przeliczeniu na złotówki tańszy był gaz, to teraz jest naprawdę drogo, jest zajebiście drogo, bym powiedział. I niestety ceny po prostu tak idą w górę, jeśli chodzi o gaz, o jedzenie teraz, wszystko po prostu tak drożeje, że to jest coś nieprawdopodobnego i nie widać końca niestety. Nie wiem, gdzie musi być jakiś taki pułap, kiedy to się skończy, bo jest to naprawdę coś przerażającego. Dobra, już nie chcę narzekać tam o tych cenach i tak dalej, jest jak jest. Trzeba jakoś walczyć z tą rzeczywistością, no i nie wiem, szukać gdzieś oszczędności. Doszedłem teraz za mną do parku Karola. Tutaj przechodzę, zaraz wam pokażę, sprzedają takie starocie jakieś, takie jakieś różne rzeczy, jakieś tam mandolina, czy co to jest, nie wiem, nie znam się na tym. Różne takie ciekawe rzeczy. Anna ogląda. Tutaj znajduje się wejście do parku Karola, nie umiem się wysłowić. I przyjdziemy tutaj później sobie pospacerować chwilę, a teraz chcemy jeszcze przejść się w jedno miejsce i gonię Annę, żeby nie uciekła, bo idzie tam przede mną i chcemy znaleźć jakąś kawę. Może kupimy sobie, żeby się ogrzać trochę, jest naprawdę bardzo zimno i tak wiecznie dzisiaj w Bukareszcie, że tak jest nieprzyjemnie sobie spacerować. Myśleliśmy, że nawet pójdziemy dzisiaj na rowery, bo tam jakieś chłopaki jeżdżą na rowerze. Bardzo wytrzymali są widocznie na tą pogodę. No ale to nastolatkowie, młodzi, to wiadomo, nie żebyśmy my byli starzy, no ale
wiecie jak to jest. W pewnym wieku wszystko się jakoś tak zmienia chyba. No i co? I nie zdecydowaliśmy się dzisiaj pójść na rowery. Ja mam tutaj swój rower, ona musiałaby wypożyczyć w parku Tineret-Louis. Wow, powiedziałem dobrze to słowo. I co? I ona musiałaby sobie wypożyczyć, a ja mam swój rower. No nic, idziemy tutaj zrobić mały rekonesans, czy jest kawa. Jest, znaleźliśmy miejsce, w którym kupiliśmy kawę. Ja mam kawę. Jest pyszna fika moja. Anna sobie wzięła herbatę. I idziemy teraz chwilę się przejść tutaj do parku. Przed chwilą taki pan się tak na mnie patrzył i tak miałem wrażenie, że tak się zastanawiał, co ja tutaj nagrywam. Czemu ja idę z tą kamerą? Co tutaj jest do pokazania takiego, nie? No ale on nie wie, że jest taki kanał Live in Romania, że jest taki Rafał, który żyje sobie z taką Aną tutaj w Bukareszcie i pokazuje wam, jak wygląda nasze życie w tym miejscu, w tym kraju, w Rumunii, tak? On tego nie wiedział. Może powinienem mu powiedzieć, nie wiem. Nie no, żartuję, śmieję się. Idziemy teraz do parku Karola. Bardzo dobra, mocna kawa. Ona się mnie pyta, czy będę spał w nocy. Ja i tak mam ogólnie problem z zasypianiem i ciężko jest mi zasnąć i późno chodzę spać i wcześnie wstaję. Wstaję w tygodniu tak nawet i o godzinie 5:30, 6, bo montuję filmy, robię różne rzeczy z YouTube'em. Także no, to jest taka moja druga praca, za którą nie dostaję żadnego wynagrodzenia pieniężnego. Jedynie co, no to mam dużą satysfakcję, że dużo osób ogląda nasze filmy, komentuje i tworzy tą taką naszą społeczność na YouTubie, także to jest największa satysfakcja, jaką mogę mieć na razie w tym czasie, jeśli chodzi o tego YouTube'a, bo pieniędzy to jeszcze żadnych tam praktycznie nie zarobiłem. Coś tam się odkłada z tych reklam, jakieś takie drobne na konto, ale jeszcze nie mogę tego wypłacić. Dopiero jak mi się uzbiera 300 zł, to wtedy będę mógł wypłacić, bo niektórzy myślą, a YouTube, reklamy i tak dalej, to pewnie teraz się powodzi i tak dalej. Nie, to nie wygląda w ogóle w ten sposób. To nie działa tak, jak się komuś myśli, że YouTube to płaci jakieś tam grube pieniądze za wyświetlenia, za reklamy. To są takie groszowe sprawy i dopiero jak ktoś ma jakiś taki większy kanał na tym YouTubie, gdzie jest tych abonentów, no nie wiem, kilkanaście tysięcy i jeżeli te wyświetlenia są naprawdę tak po ileś tam tysięcy, no to wtedy można faktycznie coś z tego uzyskać i są osoby, które powiedzmy nawet żyją z tego YouTube'a, tak? Oglądam tam jakichś vlogerów podróżniczych, no to oni nawet mogą mieć wystarczające środki, żeby z samego YouTube'a, z reklam się, że tak powiem, utrzymać. No a to jest tylko takie, w naszym przypadku, takie drobne. Ja powiedziałem ostatnio do Any dzisiaj rano, że zrobię takiego krótkiego daily vloga, jakieś pasowałoby mi nagrać 6-8 minut z tego dnia, jak spędzamy czas, a tutaj już widzę, że ten film zaczyna się robić długi, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby... chłopczyk chyba na rowerku sobie jedzie. Ważne, żeby film był ciekawy, no i żebyście zobaczyli, jak my spędzamy taki typowy weekend w Bukareszcie. I już dwukrotnie przymierzałem się, żeby zrobić film specjalnie z parku Karola, ale nie udało mi się, ponieważ jak tutaj byliśmy, to zaczął padać deszcz i nie było jak nagrywać, a drugim razem też jakoś nie dopisała pogoda czy coś, już nie pamiętam co dokładnie było przyczyną, że nie mogłem też tutaj nagrywać. Chyba trawę kosili wszędzie i tak było głośno, że no nie było jak i w ogóle, nie? Także tutaj ten film z parku Karola to nagram w jakimś innym dniu, jak przyjdziemy na spacer. Mamy ten park blisko w naszym sektorze, także kiedyś na pewno nagram, a teraz już ten dzień dzisiaj to kończę pomału, ponieważ robi się ciemno, a jak jest ciemno, to nie nagrywa się zbyt ładnie, więc na dzisiaj wystarczy. No i jeszcze jutro wam pokażę, jak będziemy spędzać naszą niedzielę w Bukareszcie. Dzień dobry wszystkim, jest ranek następnego dnia. Wstaliśmy z Aną dosyć późno i jest teraz już prawie południe, godzina gdzieś 11.
zabieram się za gotowanie. Będę dzisiaj robił coś dobrego z mięsa. Tutaj mam przygotowane, pokażę Wam. Taka wieprzowina, którą przywiozłem ze wsi od Any, przywieźliśmy razem. I tu mam część mięsa pokrojonego, które zmielę. No i zrobię takie sznycelki. Oraz mam mięso. Tak wygląda, takie pokrojone też. Usmażę je albo upiekę, zobaczę jeszcze co. Mam dużą inwencję twórczą, jeśli chodzi o gotowanie, tak? No i co, zabieram się pomału za to wszystko. Nie będę jakoś bardzo przedłużał, ale chciałem Wam pokazać, co mam fajnego. Taka buteleczka po palince. Tutaj była kiedyś palinka, właśnie była, ale się skończyła. Dostałem tą butelkę od gospodarzy w Maramureż, jak byliśmy na wycieczce. Już nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale to nie jest istotne. Było to raczej dawno temu, ponieważ palinka nam się skończyła. Mieliśmy 2 butelki tej palinki, takie półlitrowe. No i co? Wypiliśmy po prostu. A ta była w gratisie i też już się skończyła, także mamy pretekst, żeby się wybrać ponownie do Maramureż, prawdopodobnie nawet w to samo miejsce, ponieważ tam to zakwaterowanie było po prostu świetne. Wczoraj wspominałem o zupie, którą Anna zrobiła i chciałem Wam pokazać, co mam dobrego, ponieważ mówiłem, że do tej zupy, którą Anna robiła, można dodać borsz, a tutaj mam żurek z Kochanowa. Taki żurek, rodzinna receptura, bez konserwantów. Kupiłem go na placu Imbramowskim w Krakowie, no i przywiozłem. On ma ważność do 19 kwietnia, także jeszcze spokojnie wytrzyma. Na razie trzymam go sobie w lodówce i będą święta wielkanocne, to zrobię ten żurek tutaj w Rumunii, ponieważ będziemy święta spędzali z Aną tutaj. No i tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Także dobra, nie przedłużam więcej, biorę się za gotowanie. No i dzisiaj będę Wam jeszcze pokazywał, jak ten nasz dzień będzie wyglądał. Chcę zrobić po prostu takiego tego daily vloga. Pierwszy raz coś takiego robię. Widziałem, że wielu youtuberów nagrywa tego typu filmy. Ten film, który teraz oglądacie, on będzie taki, no bez muzyki praktycznie, bez jakichś tam wstawek, takich to jak zawsze robię filmy. Praktycznie tylko cały czas będzie gadane w tym filmie. Mam nadzieję, że będzie Was to interesowało, że nie będziecie się nudzili, no i że spędzicie ten czas razem z nami. Także nie przedłużam, zabieram się za gotowanie. No i jak skończę, to Wam pokażę, co dobrego przygotowałem z tego mięsa. Właśnie skończyłem gotowanie. Tutaj jest kilka rodzajów mięsa, jakie zrobiłem. To jedno to jest w sosie pomidorowym, takie usmażone. Następnie takie w przyprawach mięso, z różnymi przyprawami do mięsa. Ja to lubię wybierać różne takie kombinacje i tutaj też jest takie usmażone, ale tylko delikatnie na oleju. I następnie kotlety. Kotlety z pysznej wiejskiej świni. Usmażyłem je też na oleju, a nie robiłem na smalcu, ponieważ Anna nie lubi tak ciężko jeść takiego ciężkiego mięsa. Ona mówi, że to jest takie zbyt tłuste dla niej, dlatego zrobiłem na zwykłym oleju słonecznikowym. Oraz ostatnie, te są upieczone w piekarniku bez żadnego oleju, bez żadnego tłuszczu, takie kifteluce to się tutaj mówi w Rumunii. Takie po prostu mięso mielone. Tylko jedno zrobiłem w sosie, to jest bez sosu i to jest upieczone w piekarniku. Gotowanie mi zajęło jakieś niecałe 2 godziny. Trochę się narobiłem, ale cieszę się, ponieważ bardzo lubię to robić. Co mogę powiedzieć? W tym domu Masterchef jest tylko jeden. Nie no, żartuję oczywiście. Anna też również umie dobrze gotować, tylko ja sobie lepiej radzę z takimi daniami, które są zrobione z mięsa, a ona z warzywami, także świetnie potrafimy się uzupełniać, jeśli chodzi o gotowanie. Później będziemy jedli, na razie jest jeszcze za wcześnie, no i zobaczymy, jak nasz dzień będzie dalej przebiegał. Zjedliśmy obiad, odpoczęliśmy trochę. Jedzenie było bardzo dobre. Dobre było na jedzenie? Tak. A nie smakowało, no to dobrze. I jesteśmy teraz na spacerze, idziemy ulicą San Sebastian w Bukareszcie, w sektorze 5 blisko nas. Idziemy w kierunku Unirii. Mam nadzieję, że tam dojdziemy, no i tak chcemy trochę się
przewietrzyć, pospacerować i zrelaksować na świeżym powietrzu, ponieważ mamy dosyć siedzenia w domu. Dużo czasu mi zajęło to gotowanie, później robiliśmy jeszcze takie małe porządki, ponieważ no, szukałem takich zdjęć, które muszę komuś wysłać i w międzyczasie, jak już szukaliśmy tych zdjęć, to bardzo dużo okazało się, że trzeba było rzeczy przegrzebać, wyrzucić dużo niepotrzebnych, no i tak zeszedł czas. Także na razie idziemy, no i odezwiemy się za chwilę. Spacerując tutaj ulicami Bukaresztu, chciałem Wam oczywiście pokazać kolejny kontrast pomiędzy budynkami. Tutaj taki odnowiony blok, ok, on jest trochę stary, ale zrobili go ładnie, a obok niego, tada, takie straszydło, tu jest jakiś urząd, nie wiem co to za urząd, nie jest to istotne w tym momencie, ale tak wyglądają, o teraz pomiędzy tymi ustawię kamerę. Jeden taki ładny, a drugi taki brzydal. Idziemy za mną i szukamy kawy, ale chcę Wam pokazać, tutaj jest Coffee Spa. I ja mówię do Anny, to chodź, idziemy tam kupić kawę, ale to jest beauty salon, więc tam nie kupimy. Także chwilę było zabawnie, ponieważ myśleliśmy, że tam jest dostępna kawa, ale niestety nie. Dzisiaj jest znowu wiatr, pewnie będzie mnie tak słychać, jak mnie słychać, nie wiem. Mam osłonę na mikrofon, także ten wiatr nie powinien jakoś bardzo przeszkadzać, no ale chciałem powiedzieć coś, to nagrywam. Mam takie przemyślenia, że jak Wam się podobają nasze filmy, chcę to powiedzieć teraz, ponieważ jak dotrwaliście do tego momentu, a ten daily vlog z naszego weekendu jest dosyć długi, to chciałem powiedzieć Wam, że jeżeli Wam się podobają nasze filmy, jeżeli lubicie je oglądać, to możecie się z nimi podzielić gdzieś z rodziną, ze znajomymi, z jakimiś przyjaciółmi, gdzieś udostępnić, żeby nasz kanał się tak mógł lepiej rozwijać, żeby przybywało nam subskrypcji, także możecie polecać też, jeżeli lubicie nasze filmy. Oczywiście jak ktoś jest taki, kto nie lubi, nie ogląda, no to nie jest to trudno. Są tacy ludzie, nie każdy musi lubić, tak? A jeżeli to, a wiem, że są tacy, co tylko dislajkują, że tak powiem, każdy jeden film, bez jakiegoś tam komentarza, bez podania przyczyny, co się nie podobało. Ja jestem bardzo taki otwarty na krytykę i na, jakby to powiedzieć, na jakieś wskazówki. Kiedyś, zanim robiłem i składałem ten film z podróży mojej z Polski do Rumunii, który mieliście okazję zobaczyć, to udostępniłem poprzedni film, jak jechałem z Rumunii do Polski na grupie facebookowej, no i pojawiły się komentarze, że brakowało tam, idziemy, Anna jest zielona, pojawiły się komentarze, że brakowało trochę map, żebym pokazał, gdzie przejeżdżałem przez jakieś miejscowości i faktycznie wziąłem sobie to do serca i później w tym filmie, który był z Polski do Rumunii, no to udostępniłem tych map, trochę pozaznaczałem miejsca, w których przejeżdżałem, gdzieś, gdzie coś się działo, gdzie były jakieś momenty takie szczególne. Biegnę trochę za Anną, bo żebyśmy zdążyli na zielonym świetle. Ludzie się patrzą, ja wyloguję na środku ulicy. No i tak, także bardzo sobie cenię jakieś komentarze, które są konstruktywne, które coś wnoszą do tych filmów. No i czasami faktycznie pojawiały się jakieś nawet fajne pomysły, które będę realizował w przyszłości, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, także jeżeli macie też jakieś sugestie i cokolwiek, to zawsze piszcie. Ja nie jestem taką osobą, żeby się obrażać, jak ktoś mi nawet skrytykuje za coś. Oczywiście, jeżeli to będzie w jakiś taki przyzwoity sposób wypowiedziane, tak, a nie tak żeby mi obrażać i tak dalej, nie? Także takie są moje przemyślenia, więc możecie się przyczynić do promocji naszego kanału, udostępniając nasze filmy. Kupiliśmy kawę, oczywiście przechodziliśmy, tam był jakiś taki fast food z kurczakami, ale wiejski tuning, tak jechał, tak głośno pierdział tłumikiem i no i co? I kupiliśmy tam kawę, bo to była jedyna opcja, żeby tam kupić. Teraz przechodzimy koło takiej bazyliki, kościoła, który jest budowany praktycznie odkąd ja już tutaj przyjechałem do Bukaresztu parę lat temu, to cały czas budują. Tu już zostały pochłonięte setki
milionów lejów na tą bazylikę i tak w zasadzie to nie wiem, po co to powstaje, skoro jest piękna, zabytkowa bazylika tam w pobliżu Nili, taki stary kościół. Kiedyś udostępniałem zdjęcia na grupie w Facebooku. Może kiedyś nagram tam film, jak ta bazylika wyglądała. Jest na pewno bardzo taka zabytkowa i piękna. A tutaj powstaje taki moloch. Nie wiadomo po co. No, tak marnotrawione są pieniądze tylko i budują. I nie mogą skończyć, nie? Także tak to wygląda. O, Anna tam coś mnie woła. Chyba zmieniamy trochę kierunek i idziemy w inną stronę. Także pijemy na razie kawę. No i zobaczymy co dalej. Pozdrawiamy. Bardzo dobra fika, smakuje nam. Anna ma herbatę, ale chciałem jeszcze powiedzieć, bo jak byliśmy w Szwecji i mieliśmy tego przewodnika, który nas oprowadzał po Sztokholmie, to zwrócił nam taką uwagę, a jeszcze zanim zaczęliśmy to zwiedzanie i powiedział nam, że jak on to powiedział, że bo pytał się nas po prostu z jakich krajów pochodzimy. No ja powiedzieliśmy, no, że ogólnie jesteśmy z Rumunii, ale że ja jestem z Polski, mieszkamy razem w Bukareszcie. No i on w międzyczasie, jak nam opowiadał jakieś tam historie związane ze Sztokholmem, to wspominał właśnie o tym, że czy Polska, czy Rumunia to są takie kraje, w których jest taka duża korupcja. On sam nie był rodowitym Szwedem, tylko pochodził z Chorwacji, także był Chorwatem mieszkającym w Sztokholmie, który miał żonę Azjatkę, nie pamiętam z jakiego kraju, to już nie jest takie istotne. No i oni mieszkali tam właśnie w Szwecji, co prawda w innym mieście oddalonym ileś tam kilometrów od Sztokholmu, w Uppsali, i on dojeżdżał tam do Sztokholmu, żeby robić te takie wycieczki dla turystów. No ale to tylko tak w skrócie wam opowiadam o tym. No i właśnie chodzi o tą korupcję taką, która jest czy to w Polsce, czy w Rumunii. Cały czas jest ta korupcja, tak? Może nie jest to takie wszystko oficjalne, ale tak widać, jak są w pewnych momentach te pieniądze marnotrawione. I tutaj choćby nawet przykład tej katedry, która się buduje, to tutaj wiele było różnych jakichś przekrętów, różne sprawy takie związane z budową. Pełno ludzi jakichś związanych z tym przedsięwzięciem pobrało jakieś pieniądze do kieszeni, także to wszystko to jest takie, no, pis na wodę, tak? Budują po prostu tą katedrę. A, Anna mi teraz mówi, 12 lat już to budują, bo przechodzimy tutaj z innej strony i idziemy tam dalej. 12 lat bujają się z tą katedrą i nie mogą skończyć, nie? Także no tak to wygląda, jeśli chodzi o Rumunię. Mówię zawsze jak jest. No i co? Sami to ocencie. Kończymy pomału nasz spacer. Jesteśmy teraz w pobliżu, praktycznie z drugiej strony tego Pałacu Ludowego, People House. Czasami zapominam, jak powiedzieć pewne słowa po polsku, to mnie poprawcie. I tutaj jest przystanek autobusowy. Idziemy na autobus, żeby podjechać sobie do domu, ponieważ jest zimno naprawdę, wiatr taki jest nieprzyjemnie. Mieliśmy podejść stąd do Unili i tam jeszcze, nie wiem, może gdzieś sobie usiąść, ale po prostu nie ma sensu, ponieważ jest brzydka pogoda. Także kończymy na dzisiaj. Tutaj w międzyczasie wam pokazałem jeszcze widoki na ten chciałem powiedzieć dom publiczny, Boże, nie. To się wytnie czy nie? Nie, zostawię to, będzie śmiesznie. No i co? Czekamy na autobus, wracamy do domu. Jeżeli ten film wam się podobał i taka idea daily vlogów, to się bardzo cieszę. Zostawcie komentarz, czy zrobić jeszcze takich kiedyś więcej. Przeważnie w weekendy nas nie ma, bo albo gdzieś jedziemy, albo do rodziców Anny, albo gdzieś. Także zawsze te weekendy jakoś tak, jak już spędzamy też w Bukareszcie, to nigdy nie robiłem takich daily vlogów. To raczej nagrywałem jakieś filmy, takie jakieś inne odcinki specjalne związane z różnymi tematami dotyczącymi Rumunii. A to jest taka pierwsza moja idea, żeby zrobić takie daily vlogi. Znaczy, myślę, że nie wiem, chyba zrobię jeden taki dłuższy właśnie, bo myślałem nawet, żeby podzielić go na dwie części, ale wystarczy chyba jedna część.
No i co? Jeżeli Wam się podobało, dajcie oczywiście łapki w górę, skomentujcie, podzielcie się tym filmem z rodziną i ze znajomymi. No i zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia następnym razem.